Witam Państwa. Oczywiście w kapeluszu. Kapelusz odstawimy, a pomyślimy o, nazwijmy to, naszym wsparciu, tak? Kapelusz to jest jakaś osłona, przed słońcem, no to jest wyjątkowo przed słońcem, przed upałami, a dzisiaj jest tak w miarę spokojnie. Dzisiaj 22 sierpień, ten koniec już lwa, no i podsumowanie, pierwsza ustawa pana prezydenta Nawrockiego i weto wobec wiatraków. Czy mądre, czy też nie. I odejście od Zielonego Ładu. No to jest fantazja. To jest fantazja, o czym w ogóle nam się nawet nie śniła, a to wręcz lęk. Jakby przyszła taka potężna zima, co robić? Te piece, to odejście od tego wszystko, ta elektryczność, która wszechobecna jest wyjątkowo, no co tu ukrywać, kłopotliwa, jeżeli ona jest tworzona z energii na przykład wiatraku. Wiatrak, a co z tym wiatrakiem później? Po ilu latach? Ja pamiętam, kiedy ja byłem zafascynowany wiatrakami w dzieciństwie, bo przecież to, a w dodatku później, kiedy byłem już adeptem sztuki i malowaliśmy te wiatraki, a właściwie rysowaliśmy, coś fantastycznego, ale to jest dobre do mielenia mąki i dzisiaj właściwie ten typ myślenia odszedł, no i powrócił w tym wiatraku, który powoduje, że posiadamy niby prąd, ale koszt tego wiatraku przekracza w ogóle pojęciem. W dodatku jeszcze jedna rzecz, że jeżeli jest jakakolwiek myśl zastosowana podczas produkcji jakiejkolwiek energii, a jest opłacalna dla człowieka, który to wymyślił, czy dla ludzkości, automatycznie jest niszczona. Automatycznie. Ona ma być zgodna z pewnymi procedurami, a te procedury, no wiemy, w którą stronę idą i wiemy, jak jest. No więc wchodzimy, tutaj prezydent Nawrocki, który został wybrany naprawdę większością nas wszystkich, którzy wierzą w świadomość i w rozwój świadomości przede wszystkim i kulturę świadomości, że łyk kawy dla ruszenia myśli, ale przede wszystkim dla skomponowania słowa, które powinno się celebrować, bo ta karta nauczyciela, która jest, akurat nie czytałem tej karty, jestem ciekaw jak. Te wszystkie, karta dla żołnierzy, dla tych, którzy pracowali w wojsku i służyli obronności i no, bronili w jakichś tam sytuacjach naszego interesu, czy też sławili naszą armię w świecie. No gratulacje, bo jako zwierzchnik trzeba brać pod uwagę, że być w armii jest to samo, co wstąpić do seminarium. Wstępuje się i świadomie się wstępuje. Seminarium jest walką o duszę człowieka i spotkanie się z bardzo twardym przeciwnikiem, z którym o dziwo widać w kosmogramie i to bardzo dokładnie widać, zresztą kilkanaście razy miałem do czynienia właśnie z osobami, którym musiałem to powiedzieć, zreferować, bo to nie jest tak, że każdy walczy ze swoją tą osobowością, która stoi naprzeciw i podejmuje się, a
jednak ci, którzy idą w stronę kapłaństwa, a pomiędzy pójściem tą drogą kapłaństwa, a pójściem tą drogą militarną, czyli wstąpienia do wojska, to jest bardzo cienka granica. Tu i tu walczymy o dobrobyt, ten fizyczny, a tutaj o ten dobrobyt psychiczny. Chociaż to też brzmi bardziej duchowy, bo psychiatria też występuje, ale to jest służba w medycynie, która też jest bardzo istotna. Dzisiaj to nie nazywamy służbą medyczną, co powinniśmy, bo jest to służba. Zresztą każdy lekarz ma numer i przydział. Zresztą nie będę tego tłumaczył, bo to nie jest tematem. Tematem jest to, że wybraliśmy takiego prezydenta i możemy się pochwalić. Teraz 3 pojedzie do Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak będzie tutaj wyglądać właśnie ta sytuacja. Przed chwilą właśnie oglądałem program, kiedy dwaj panowie, tak, stali w randze ministrów obok ministrzy. Tak. Nie, już nie chcę przekształcać, bo przekształcę jeszcze w coś i potem to pójdzie w eter, a nie daj Boże, jak to przekręcenie stanie się modne. Tak, jest takie coś dzisiaj, co mnie śmieszy i doprowadza do łez, bo język polski ma pewne kruczki i jest bardzo trudnym językiem, to jest fakt. I trzeba to brać pod uwagę, że tak wygląda, nie inaczej. Teraz, jeżeli patrzymy tutaj na działania, które podjął pan prezydent Nawrocki, no są genialne. To, co mnie się bardzo podoba, że tutaj, jeżeli ktoś podejmie to szkalowanie, czy no powiedzmy, że teraz tak, czy słuszne, czy niesłuszne, bo jeżeli to jest niesłuszne, powinno być karalne. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. No, jak na razie ja nie widzę prezydenta Nawrockiego, ja nie wiem jak Państwo widzą, ale podejrzewam, że gdyby ktokolwiek podjął się krytyki, znaczy skrytykowanie bezpośrednie pana prezydenta Nawrockiego, na pewno by je przyjął i przyglądam się, bo Suczka zaczęła się interesować pewnymi rzeczami, znaczy tutaj, ale nie, to jednak. Dlatego, że czekam na bloczki betonowe, które przyjdą i też dlatego też, ale zostawmy ten temat. I co tu ukrywać? Umiejętność w tej chwili właśnie przyjmowania, tak tutaj zadzwonił pan prezydent Nawrocki do chyba programu Zero, jeżeli się nie mylę. I w tym programie właśnie przedstawił się, że jest prezydentem, a tam była osoba, jeden z ministrów. Szczerze mówiąc, to było przepiękne. To było przepiękne, dlatego że i sam powiedział, że łatwiej się dodzwonić do redakcji Zero niż do pana ministra. To też jest przepiękne. Dlatego, że dodzwonić się do ministerstwa po to, że ma bardzo dużo pracy albo bardzo dużo petentów, bo przecież ten bajzel, który został po tych iluś latach, no to, i który się tworzy, właściwie w każdej dziedzinie, to jest po prostu nie do wytrzymania dla nas obywateli i prezydent właśnie to wetuje w tych wiatrakach. Przecież to proszę sobie wyobrazić teraz wiatrak, który stoi gdzieś na polu, ileś metrów i on będzie, przypuśćmy, przestaje działać. I co? Ten człowiek z czym zostaje? Z wiatrakiem zepsutym?
No to ja tutaj przypuśćmy każdemu, którzy nie za bardzo się orientują, jak to działa, oj, biegnie na moja jasuczka, coś się dzieje, coś się nie podoba, ślicznotka jest. Jesteś. Witamy w programie. Słuchaj, mówię o panu prezydencie Nawrockim. Ty jesteś, no jakby nie było, ty dzisiaj tam lepiej nie mówić, skąd jesteś i jak pochodzisz. Masz w nazwie masz borzoj, hart. Są teraz takie mini borzoje, bardzo ładne pieski. To jest mieszanka ich i Whelpeta. I teraz Anglicy to wprowadzili, bo to jest ładny pies, bo to nie jest pies, to jest hart. To jest różnica ogromna, bo wszyscy mówią pies. Jednak tutaj niektórzy, no proszę, skarbie, odejdź, odejdź. Przepraszam cię, ale proszę, proszę, tu, połóż. No, połóż się, siad, usiądź. No nie. Uparte jak hart, no. Harcia dusza. No i tutaj trzeba przyznać, że pan prezydent Nawrocki, nie podoba mi się ta pogoda. Zaczyna być tak nierealnie. Będę musiał tam obciążyć, bo tam zaczyna wiać i bardzo rzucać tam taką zasłoną wieczną. Po to, że jak siedzimy, ponieważ tutaj do sąsiadów i nie chcemy przeszkadzać sąsiadom, sąsiedzi mają małe dziecko i dziecko się interesuje, pies też się interesuje, wszyscy się interesują każdym, wiecie jak to jest. I teraz przyglądając się temu wszystkiemu, proszę odejść. Połóż się. Połóż się. Proszę cię, połóż się. Połóż się. No już. Połóż się. Siad. Siad. O, teraz, o, tak. O, i będziesz uczestnikiem. Co prawda nie w tą stronę, ale już dobrze. Harcia natura jest po prostu przewrotną naturą. To trzeba przyznać. Miałem harty i to afgańskie przez długie lata, potem miałem Whelpeta, no i teraz borzoj jest. Jaki będzie następny, nie wiem. Bardzo możliwe, najmądrzej by było, jakby to był jakiś piesek taki bardziej stabilny. No nie wiem, czy nie pudel jakiś królewski, to jeszcze jakiś taki najchętniej biały, bo do tego czarnego, żeby to się troszeczkę, znaczy nie będzie to krzyżowanie, bo też na pewno suczka to będzie. Tak, ale no zobaczymy. Wszystko przed nami, bo pudle są to wyjątkowo mądre pieski. Zresztą kiedyś w Wielkiej Brytanii służyły jako owczarki i spełniały wszystkie warunki. Nawet trzeba przyznać, że pudel jest chyba mądrzejszy od owczarka w pewnym sensie, bo przecież nie ze względu na to, że coś tam, tylko po pierwsze to się strzyże, to też jest bardzo ważne, ale najważniejszą rzeczą u pudla jest to, że one biorą chociażby w cyrku udział. Owczarki do cyrku się nadają, ale nie są takiej. Pudel jest taki jakiś bardziej rozsądny. Zresztą to jest pies myśliwski. No właśnie, to jest to, co jest najpiękniejsze, że musi tutaj przy nogach być i musi być przy panu. Tak? Pokaż, co ty tam masz. Coś ci się tam... Pokaż na mordce. Nie, wszystko w porządku. Także wracając tutaj do pana prezydenta Nawrockiego, no jestem oczarowany po prostu jego podejściem do sytuacji i zobaczymy, co te pierwsze jego podpisy już urzędującego no, są dla mnie nie tyle rewelacją, co są faktycznie koniecznością, bo ludzie, którzy bronią granic, którzy zostali
oszkalowani niesamowicie przez mało tego, przez artystów, którzy zupełnie nie znają tej pracy. I co najciekawsze, że świat, który najbardziej żołnierz na granicy broni przed pewnymi sytuacjami, żebyśmy mogli tutaj spokojnie wypić kawę, żeby nasze dzieci, nasze wnuki tutaj mogły biegać i nie bać się, bo już żeśmy wyhodowali przecież psy czy charty po to, żeby one spełniały te warunki właśnie, tak jak w tej chwili. Jest moim przyjacielem, a nie moim wrogiem. Tak? Jejku. No zobaczcie, czy to nie jest najpiękniejsza rzecz, jak to zwierzę się tuli do człowieka, do jego... Potrzebuje tej miłości, a my też. I to jest właśnie to, co jest najpiękniejsze. O. Ciekaw jestem, co wymyśli. I tutaj tych żołnierzy, którzy są na granicy, postawienie ich na pierwszej tej wyprawie z piórem, z podpisem prezydenta Nawrockiego, jest to wielki hołd tym ludziom. I to, że zginął ten jeden chłopak, to jest przerażające, że zginął w obronie. Nie został uszanowany tak jak powinien być uszanowany. To jego nazwisko powinno być postawione. Tam, gdzie jest pomnik, przepraszam, nie pomnik, tylko pomnik nieznanego żołnierza, tam powinno być wymienione, bo to jest po prostu nie do przyjęcia. Wyobraźcie sobie, macie syna i nagle ten syn walczy, żeście go wysłali na tą pierwszą linię i on ginie. Nie z głupoty. Z głupoty pani Merkel. I nie tylko, bo przyjścia. W dodatku, tak jakbyśmy my jako naród nie mieli w tym doświadczenia. Taki najprostszym to Konrad Mazowiecki ściągnął tutaj Krzyżaków, ściągnął między innymi Kazimierz, nieważne, no ale oni też zginęli wszyscy, ci z Kazimierza, to ich po prostu i wcale nie my, od tego trzeba. I teraz się robi jakieś dziwne rzeczy, trzeba nareszcie podnieść naszą dumę narodową do najwyższego stopnia, jakim jest duma. Duma tam to jest Sejm w Rosji, a tutaj duma nasza narodowa to jest to, co żeśmy wytworzyli naszą krwią, naszą walką. Jeszcze ktoś się śmie na szczeblu ministerialnym powiedzieć, że były, już nawet nie umie tego wypowiedzieć, niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski, tylko na odwrót. No wybaczcie, ale takich rzeczy to jest po prostu... Jeszcze na stadionie potrafi jakaś młodzież przyjechać do tego kraju i szkalować ten kraj. Jak to był ich kraj kiedyś. I oni nie zostali wypędzeni, oni sami wyjechali. To przyjedzie wasz kuzyn jakiś, przypuśćmy, jakieś odnoga od rodziny Chopin. Czy Chopin na pewno ma tam jakichś kuzynów, wujków, ciotki i one przyjadą tu szkalować nas. Jak to jest możliwe?
A czy my jedziemy do Francji szkalować ich? A przecież moglibyśmy za Vichy, za wiele rzeczy. Nie, nie robimy tego. I wcale się nie dziwię, że pan Cejrowski występuje po to, żeby zmienić hymn. Bo ten hymn się komuś źle kojarzy. I czy mnie nie umie na ten temat odpowiedzieć, bo nie jestem, ale czy wolałbym Rotę? Oczywiście, że tak. Nawet Bogu Rodzice bym wolał, która jest na Jasnej Górze, gdzie bardzo często jestem, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Bo gdzie mam jechać? Gdzie mam rozmawiać? To jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie pan prezydent Nawrocki też pojechał tam. Oczywiście, że są mniejsze miejsca, tak Licheń i tam jeszcze sanktuaria, oczywiście, że są. Jeżeli to są, które czujesz, że to są twoje, genetycznie twoje i czujesz je tak, jak byłem u Matki Boskiej Ostrobramskiej. Tam naprawdę się czuje tą siłę, bo jest się dosłownie kilka centymetrów przed obrazem. Ale już w tej chwili nie jest na terenie Polski. I też ten naród nie za bardzo umie się wytłumaczyć z tego. I uważa, że to my. Ale nie patrzy na to, że była Unia Polsko-Litewska, która była właściwie dla nas kłopotem. Bo przyjrzyjcie się nazwiskom, które rządzą i które są i skąd pochodzą, a pokażcie mi nazwisko, które jest stąd, tu. A przecież Lechia jest potężnym światem historycznym, który był dużo potężniejszy niż... I czy żeśmy się skurczyli? Nie, nie skurczyliśmy się, tylko po prostu przestaliśmy inwigilować. Inwigilacja została tylko wyłącznie na piwie. Jak postawicie, jest Lech. I to trzeba brać pod uwagę, więc teraz jeżeli patrzymy na prezydenta Nawrockiego, który zobaczymy, jakie będą jego następne kroki, ale podejrzewam, że tak samo genialne i tak samo pozytywne to, co tłumaczyłem na podstawie kosmogramu, ale nie tylko kosmogramu, także i tego wszystkiego, co dookoła się toczy, tej całej obwolucie, która jest tak szalenie ważna, bo najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest być, zaistnieć i potrafić pokazać swoją wdzięczność przodkom naszym dziadkom, pradziadkom, prapradziadkom. Przecież był carat, były rozbiory, była germanizacja w Prusach, w pruskim zaborze, tak zwanym niemieckim. A w austriackim było troszeczkę lżej. Faktycznie można by było powiedzieć, że Galicja miała troszeczkę lżej. Ale to nie jest taka prawda. No, też dlatego z Galicji wyszli nasi zbawiciele, czyli legiony. Pod wodzą artystów, bo w gruncie rzeczy to byli artyści, ludzie, którzy byli wolni, niezależni, bo artysta powinien być wolny, niezależny, ale nie w ten sposób, jaki w tej chwili propaguje się tą sztukę. Ta sztuka jest po prostu poniżej rynsztoka, to jeszcze mało powiedziane. Trzeba wapno i wybielić to wszystko, bo tam jest czerwona krew, czerwona nasza krew przelana.
i nikt nie będzie pluł nam w twarz. To są proste słowa, które są zapisane w historii naszej ojczyzny i w każdym sercu. I obojętnie, czy jesteś z Polski, czy nie jesteś z Polski, a tu mieszkasz, to jeżeli tu mieszkasz powyżej 100 lat, to brałeś w tym udział, w tej gehennie tego narodu. Czy Ormianie, czy Romowie, czy Czesi, czy Niemcy, czy Rosjanie. Brali udział w tym. Za mnóstwo rodzin o czysto niemieckich korzeniach, które walczyły z SS-manami, z Niemcami, faszystami, hitlerowcami. I tutaj trzeba to brać pod uwagę, że ta ziemia potrzebuje prawdziwego wodza. I miejmy nadzieję, panie prezydencie, że panu się to uda. Bo to jest ciężki chleb. To jest najtrudniejszy chleb, jaki można sobie wyobrazić. Dlaczego? Dlatego, że jest dużo tak zwanych przekor. Osób, które stawiają się wyżej niż są. Mówiłem o Polsce A i Polska B. Na razie Polska, ta AK wygrywa. Ci wszyscy, którzy myślimy, że jesteśmy za panem prezydentem Nawrockim. Od początku i będziemy, miejmy nadzieję, czy do końca trudno powiedzieć, ale jesteśmy. Także tutaj musimy oddać przede wszystkim świadomość. Świadomość tego, co nazywamy możliwością bycia rzeczywistymi właścicielami tej ziemi. To jest najważniejsze. Własność tej ziemi. Bo tą ziemię żeśmy krwią i blizną zdobywali przez wiele, wiele lat. To nie jest takie proste do wytłumaczenia. Taki był wierszyk, który każdy Polak uczy się, kiedy jest mały, kiedy jest malutkim i rzeczywistym działaniem. Słuchajcie, zostawiam was, trzymajcie się oczywiście z Bogiem. Do zobaczenia. I trzymajcie pięść za panem Nawrockim. Trzymajcie tą pięść dla niego, bo jemu jest potrzebna. Bóg, honor i ojczyzna. To jest najważniejsze. Dzień dobry. Chciałem polać wodą albo czymś. Już koniec wakacji? Dzień dobry. Cześć Gaka. Hejka. Oni też zaraz wracają. No właśnie mówiła chyba Magda, że dzisiaj też, nie? Tak. O. Siemka. Smutno było tak tutaj na tej Cicho, ulicy. nie? Nie, cicho to nie było, bo sąsiad... No i co? Tam... A, nie będę. No chodź. Maliny podlewamy. Tylko nie wiem, czy nie za mocno. Dzień dobry, dzień dobry.
Nieważne, ja sobie nie zapominałem. Do tej pory zapominam. Tu jest. Zobacz. To ma jakąś dziurę? Proszę. Maj? O co chodzi? Taka... Cieszy się, bo Ignacego, A. on biega zawsze z Ignacem, ona Ach, biega. o to chodzi. Ale on to ma jakąś dziurę tam w tym? Tak, no. A to dobrze, bo ja tak trochę Tak, podlewałem, Będą malinki. podlewałem, tylko miałem kłopot tak. To podlewałem, a tego tam z tyłu nie, bo Tam to tam da nie mia... Oj, trawa nam prawie odrosła, zobacz, kółko zniknęło. Tutaj gorzej. Tu u nas gorzej. Ale koszona była, nie? To też inaczej. No, musimy też skończyć, ale nie, tam mieliśmy po basenie. Doprawiłam basenem, położyłam basen na tydzień i I co? trawa cała zeschła, zgniła w sumie i teraz tam jeszcze odrasta, ale już Ale to ładnie. nie trzeba się martwić, ona odrośnie. Właśnie. Trzeba ściąć trawę i... Nie, A to nie dzisiaj ma co padało, się... czy nie? Nie, No, Nie. to może jeszcze się zdąży. nie. Wczoraj ja pryskałem. To jest peonia tam w końcu? Tak, do Amandy, bo ona nie miała gdzie, chyba coś źle kupiła. Jeden kolor inny, drugi inny. No, Tam ma. właśnie. A ja uwielbiam peonię. Tylko peonię trzeba sztucznym nawozem. No, słyszałam właśnie, a trawy jak wybiły w końcu. Aż dziwne, albo się dawno ich nie No widziało. i podziwiam paprocie. A, no, Paprocie wykopałam tam spod płota. przepiękne. Urosł, chyba nawet rosną jeszcze. To jest fantazja paprocie. Ja uwielbiam paprocie, No. tylko paprocie, broń Pani Boże, dotykać rękoma pod dną. Tak, no. A, no zobaczymy. A to jest agres? To? To. Nie, bezik. Taki ten drobniutki bezik, tylko on jest szczepiony i to wyrosło coś innego. No ja myślałem, że to agres. Nie. I mówię, co za badyle z dołu wyrastają. No właśnie nie obcinam, zobaczymy co to wyrośnie tam z tego. Jestem aż sama ciekawa, ale prawie ciekawa. A ty chcesz biegunki dostać po tej trawie? No, Ojejciu. ciekaw jest, a ta starsza gospodyni przyjedzie, ta moja córka, to teraz będzie wrzeszczeć. Będzie oglądać. O cholera, coś przyjechało.